W tym filmie chciałbym odpowiedzieć na często zadawane pytanie przez klientów, czyli za co oni biorą tyle pieniędzy i jaka jest odpowiedzialność kamerzysty na weselu. Film jest zarówno uświadomieniem dla klientów, jaka odpowiedzialność spoczywa na kamerzyście weselnym. Film też jest skierowany dla filmowców, żeby uświadomić im, że na ich barkach spoczywa naprawdę dużo podczas filmowania wesel. Chciałbym także, żeby filmowcy lepiej cenili swoją pracę, no bo ona naprawdę nie jest prosta. Opowiem o powodach, dla których ta już w dzisiejszych czasach niecała godzina materiału ze ślubu jest tyle warta. Oczywiście kamerzysta musi mieć sprzęt, który swoje kosztuje, kamery, gimbale, drony, obiektywy o różnej ogniskowej. No i poza ZUS-em i podatkami wiele kosztów nie jest tak oczywistych dla klienta, jak na przykład oprogramowanie do edycji wideo, dodatki do tych programów, które są niezbędne, żeby stworzyć fajny film. Ale tak naprawdę kamerzysta weselny kosztuje tyle, ponieważ ma bardzo dużą odpowiedzialność na sobie. Na pewno jest on odpowiedzialny za zabezpieczenie plików i zachowanie ich na wielu nośnikach. Odpowiada on za wszystkie awarie plików i za awarie sprzętu. A oczywistym jest, że później nie będzie się dało powtórzyć tych ujęć. Na przykład podczas przysięgi lub pierwszego tańca. Najlepszą ochroną wideo ze ślubu jest ich nadmiarowość. Nagrywamy nie na jedną kartę, tylko na dwie na raz. Wtedy nawet jak coś się stanie z jedną kartą, to pliki mamy zabezpieczone na drugiej. Na komputerze również musimy użyć wielu dysków. Ja osobiście na komputerze mam 2 dyski dedykowane na kopię oraz jeden dodatkowy dysk, który jest na zewnątrz odcięty od komputera i internetu na wypadek kradzieży lub szyfrowania dysków przez wirusy. I zauważcie, że samo przetrzymywanie plików jest kosztowne, bo musimy kupić wiele dysków i wiele kart pamięci. Filmowiec musi mieć dużo zapasowego sprzętu, bo jeżeli będziemy mieli tylko jedną kamerę, a dajmy na to, że wujek Władek wyleje drinka na nasz sprzęt, no to oczywiście nie będzie czasu, żeby się po coś wrócić i musimy być zabezpieczeni na każdą ewentualność. Zapasowe mikrofony, statywy, baterie itd., itd. Ale co najważniejsze, odpowiedzialność kamerzysty polega na tym, że musi on zachować w każdej sytuacji zimną krew i musi on błyskawicznie zareagować. I kolejna rzecz. Podczas filmowania i audio, i wideo nie może być przerwane ani na sekundę. Czasem na przykład podczas przysięgi mogą się zdarzyć zakłócenia mikrofonu. Naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby na nic nie wpaść i trzeba pamiętać o wszystkim. Tak naprawdę na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, ale jesteśmy za nie odpowiedzialni. Nie tłumaczymy się klientowi i nie oczekujemy zrozumienia, tylko bierzemy to na klatę, ale przede wszystkim odpowiednio wcześnie się zabezpieczamy. Kamerzysta weselny musi doskonale znać harmonogram. Odpowiedzialność polega także na tym, żeby się dobrze dogadać z klientem co do jego wizji. Jesteśmy odpowiedzialni za wizję pary młodej, która była ustalona na pierwszych spotkaniach. Kolejną sprawą jest spotkanie z księdzem i przedstawienie mu naszych certyfikatów na filmowanie uroczystości liturgicznych. Kamerzysta musi wiedzieć, jak zachować się w kościele i tutaj też warto wspomnieć o odpowiedzialności za nasze ruchy podczas wesela. Bo po pierwsze, nie możemy przeszkadzać obsłudze, innym fotografom i kamerzystom. I po drugie, musimy uważać, żeby podczas zabaw na przykład na kogoś nie wpaść, żeby nie nadepnąć na suknię panny młodej. Kamerzysta musi być dyskretny i nie angażować zbytnio pary młodej, no bo to jest ich dzień. Praca jako filmowiec zdecydowanie nie należy do najprostszych. Jeśli materiał był dla Ciebie przydatny, śmiało zostaw łapkę w górę i zapraszam do obejrzenia mojego ostatniego materiału, gdzie mówię o 7 najczęstszych błędach, które sam popełniłem. Uczcie się na moich błędach, subskrybujcie kanał i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki i na razie.